Dzień dobry Państwu, Michał Wawrykiewicz, Wolne Sądy. Witam Państwa po raz kolejny z Waszyngtonu. Tak jak ostatnio obiecałem, wrócimy do kwestii wyborów prezydenckich, jak wyglądają wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale najpierw parę słów o tym, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w parku National Mall, ogromnym parku, który rozciąga się od Kapitolu aż po monument Lincolna. Natomiast za nami monument prezydenta Waszyngtona, pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ten monument został wybudowany ku jego czci w XIX wieku. Skończony został budowany, był przez bardzo długi czas. Skończony został dopiero w 1888 roku. Mierzy sobie 555 stóp, to jest prawie 170 metrów wysokości. I w momencie, kiedy został oddany do użytku, był najwyższym budynkiem na świecie. Niestety niedługo cieszył się tą sławą, bo już rok później, w 1889 roku, oddano do użytku wieżę Eiffla, znacznie wyższą od monumentu Waszyngtona. Ten monument zbudowany jest z kamienia, z granitu, z piaskowca, z marmuru i w środku jest winda, którą można wjechać na sam szczyt monumentu Waszyngtona i podziwiać cały dystrykt Columbia, właściwie nie tylko dystrykt Columbia, widać też stan Virginia, stan Maryland. Zasada tutaj panuje taka, że żaden budynek nie może być wyższy od monumentu Waszyngtona. Prezydent Waszyngton był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych i został wybrany nieco inaczej, zupełnie inaczej, aniżeli dzisiaj, kiedy przeprowadzane były ostatnie wybory 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wówczas udział ludności, czyli powszechne wybory, były bardzo nieznaczne w wyborze prezydenta, to głównie legislatury stanowe wybrały tego prezydenta. Ale jak wygląda system przewidziany w Konstytucji? W tej Konstytucji Stanów Zjednoczonych w artykule 2 jest mowa o tym, że prezydenta Stanów Zjednoczonych wybierają elektorzy. Kolegium elektorskie, czyli nie są to wybory bezpośrednie, jakby się mogło zdawać. Często tak się zdaje, że wybory amerykańskie są wyborami bezpośrednimi. Nie, są to wybory pośrednie, gdzie wybierani są przez ludzi, przez wyborców, wybierani są tak naprawdę elektorzy. System został stworzony w ten sposób, że liczba elektorów przyporządkowanych do danego stanu odpowiada liczbie ludności. Jest to liczba odpowiadająca reprezentantom, czyli członkom Izby Reprezentantów z danego stanu oraz członkom Senatu, których jest 2 w każdym stanie. No i w ten sposób każdy stan dysponuje inną liczbą elektorów w kolegium elektorskim i tak największą liczbą w kolegium elektorskim dysponuje Kalifornia. Jest 55 elektorów. Najmniejsze stany mają po 3 elektorów. Tutaj w dystrykcie Columbia, który nie jest stanem i nie wybiera swoich przedstawicieli do Izby Reprezentantów do Senatów, ale oczywiście mieszkańcy dystryktu Columbia mogą i mają prawo brać udział w wyborach prezydenckich i wybierają 3 elektorów do kolegium elektorskiego. Czyli w sumie mamy 538 elektorów w kolegium elektorskim i po prostu połowa elektorów musi wybrać prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli zwycięski prezydent musi uzyskać przewagę 270 elektorów w tymże kolegium. To jest ciało, które tak naprawdę nie konstytuuje się, nie działa. Ono ma jednokrotne zadanie, wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czysto formalny wybór, bo jest to pewnego rodzaju fikcja. Tak naprawdę wyborów dokonują wyborcy w wyborach powszechnych, wybierając elektorów. Już wówczas wiadomo, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ten wybór poprzez elektorów jest jedynie wyborem formalnym, ale konstytucja amerykańska nie przewiduje wyborów powszechnych. Daje prawo legislaturom stanowym, czyli parlamentom stanowym do tego, aby zadecydowały, w jaki sposób będą wybierani elektorzy. No oczywiście obecnie to są zawsze wybory
powszechne i zasada jest taka, że ten z kandydatów na prezydenta, który zdobywa chociaż jeden więcej głosów w danym stanie, zgarnia całą pulę elektorów. I oprócz 2 stanów taka obowiązuje zasada we wszystkich pozostałych stanach, co powoduje z kolei, ten system ma pewną wadę, on powoduje, że w niektórych sytuacjach, i tak na przykład mieliśmy do czynienia z taką sytuacją w 2016 roku, że kandydat, który wygrywa wybory prezydenckie, otrzymuje faktycznie mniejszą liczbę głosów samych wyborców. Prezydent Trump w 2016 roku dostał mniej głosów aniżeli jego kontrkandydatka Hillary Clinton. Tak samo było w 2000 roku, kiedy Al Gore dostał również więcej głosów niż późniejszy prezydent George W. Bush. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia 5-krotnie w historii Stanów Zjednoczonych. Tak wygląda pokrótce procedura wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych zgodnie z tym artykułem 2 amerykańskiej konstytucji otrzymuje ogromne uprawnienia w zakresie władzy wykonawczej. Właściwie zgodnie z konstytucją wykonuje wszystkie uprawnienia w ramach władzy wykonawczej, tak jak ostatnio Państwu opowiadałem. Oczywiście, co już nie wynika z konstytucji, przy rządzeniu pomaga mu gabinet prezydencki, który składa się z poszczególnych departamentów, które współuczestniczą w rządzeniu w tej amerykańskiej prezydenckiej administracji. System checks and balances, czyli takiego sprawdzania, kontrolowania się nawzajem 3 władz, władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej i władzy sądowniczej, polega m.in. na tym, że w środku, dokładnie w środku kadencji prezydenckiej odbywają się wybory parlamentarne, tak zwane midterm elections. Te wybory już za 4 dni, w najbliższy wtorek w całych Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory do Izby Niższej, czyli Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych oraz do 1/3 Senatu. To powoduje, że dokładnie w środku kadencji następuje pewnego rodzaju bardzo istotna weryfikacja wyborców co do polityki prowadzonej przez prezydenta. Zwykle tak się dzieje. To jest absolutna norma, że w trakcie tych wyborów śródterminowych, tych midterm elections, wygrywa partia opozycyjna w stosunku do partii prezydenckiej. Mamy tutaj oczywiście 2 podstawowe partie. To jest partia demokratyczna, najstarsza partia na świecie, istniejąca, sięgająca swoimi korzeniami jeszcze do XVIII wieku, i druga partia, partia republikańska, która powstała w połowie XIX wieku. Te 2 partie biją się zarówno o Kongres, zarówno o Izbę Reprezentantów i Senat, jak i o stanowisko prezydenta. Tylko raz jeden w historii Stanów Zjednoczonych zdarzyło się, że kandydat bezpartyjny został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Był to właśnie pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, George Washington. Później wszyscy prezydenci amerykańscy byli już kandydatami jednej z 2 wiodących partii, chociaż zdarzało się, że niezależni kandydaci sporo namieszali w stawce, ale nigdy nie zostali wybrani na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak też jest w Senacie i w Izbie Reprezentantów, w której zasiadają przedstawiciele tych 2 największych partii i tylko oni mają znaczenie, tylko oni decydują o losach państwa. Teraz w czasie najbliższych wyborów, które, tak jak powiedziałem, już w najbliższy wtorek Amerykanie wybiorą Izbę Reprezentantów i 1/3 Senatu i może się tak zdarzyć, co jest bardzo prawdopodobne, że to partia opozycyjna w stosunku do prezydenta, obecnie urzędującego prezydenta Bidena, czyli partia republikańska, uzyska większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Walka trwa do ostatniej chwili. Kampania wyborcza, temperatura kampanii wyborczej jest ogromna. Jeszcze został ostatni weekend, poniedziałek i już we wtorek nastąpią wybory i wszystko będziemy wiedzieli. Będę o tym Państwu opowiadał w kolejnych relacjach z Waszyngtonu. Dziękuję bardzo.